Cześć, tu Michał z Intermotors. Wielu z nas nie wyobraża sobie jazdy na motocyklu bez nawigacji. Najprostsze rozwiązanie, no oczywiście telefon na kierownicy. Ale czy na pewno najlepsze? A co jak złapie cię deszcz? Albo jak jest naprawdę gorąco, albo naprawdę zimno, kiedy ta bateria w telefonie po prostu po takim dłuższej jeździe w upale czy w mrozie, w chłodzie umiera. No i oczywiście jeszcze kolejny problem, czyli nieczytelny ekran w ostrym słońcu. Oczywiście można zainwestować w system nawigacyjny, ale często okazuje się, że wcale nie są tak dobre jak Google Maps. No i tutaj przychodzi Interphone z odpowiedzią. Przedstawiam Wam dwa ekrany motocyklowe z serii RideSync. Przed mną są trzy urządzenia, ale tak naprawdę to dwa urządzenia w trzech zestawach. Dzisiaj zrobimy unboxing dwóch modeli. Interphone RideSync 55 z ekranem 5,5 cala oraz jego większego brata, czyli RideSync 70. Mam dwie wersje. Wersję Essential i wersję z kilkoma bajerami. No to co? Sprawdzamy, co jest w pudełkach. Porównamy te wersje. Powiem, która jest lepsza dla jakiego użytkownika. No i myślę, że na koniec tego filmu będziesz przekonany lub przekonana, że jest to całkiem niezłe rozwiązanie dla motocyklistów. Zaczynamy od mniejszego modelu, czyli RideSync 55. W pudełeczku jest w sumie wszystko, co potrzebujesz, żeby to urządzenie uruchomić. Instrukcja obsługi. Opa. I samo urządzenie Interphone RideSync. Zaraz będzie widać też, że ten RideSync 55 jest dużo mniejszy od RideSynca 70, no ale niekoniecznie to musi być minus. Urządzonko w rękach wydaje się bardzo wytrzymałe. Taki, powiedziałbym, smartfon z serii tych nie do zabicia. Tutaj masz system mocowania, o którym zaraz powiem. Ładowarkę USB typu C. Tak jak wspominałem, ekran o przekątnej 5,5 cala. Pierwsze wrażenie, jest to naprawdę kompaktowy i co najważniejsze, bardzo cienki sprzęt. Według producenta jest to najcieńszy sprzęt tego typu na rynku. Jego wymiary to 150 mm na 77 mm, a grubość zaledwie 17 mm. Całość waży 182 gramy. Nie wydaje się tandetny. W sensie tutaj czuć tą wagę i bardzo dobrze. Zresztą moje skojarzenia to są z takimi, wiecie, telefonami nie do zabicia. W pudełku wszystko, co potrzebne do zamocowania urządzenia, kable zasilające i przede wszystkim autorski system Interphona, czyli Quick Locks. Pewnie kojarzycie także z takimi urządzeniami, z takimi obudowami telefonowymi. Działa to bardzo podobnie, wystarczy przekręcić. Można mocować to urządzenie w poziomie i w pionie. I teraz ważna informacja. RideSync 55 posiada Android Auto i Apple CarPlay, więc bez względu na smartfona, jakiego posiadasz, możesz korzystać z większości swoich aplikacji na ekranie urządzenia RideSync. Przechodzimy do zestawu RideSync 70. To jest taka podstawowa wersja Essential. Zaraz powiem, jakie są różnice pomiędzy wersją Essential a tą bardziej dopakowaną. Tutaj oczywiście też mamy kompletny zestaw montażowy, mamy system Quick Locks, no ale pierwszą różnicę zaraz zobaczycie, zaraz zobaczysz gołym okiem. Cyk. Bo ten ekran jest dużo większy. 7-calowy ekran, rozdzielczość 7 cali, ekran jest dotykowy. Ale co najważniejsze, ten model oferuje pełną bezprzewodową łączność przez Apple CarPlay i Android Auto. Jeżeli masz nowszy samochód, to też prawdopodobnie masz Apple CarPlaya i Android Auto. Wszystkie te funkcje są tutaj dostępne bezprzewodowo. No i teraz jest bardzo w sumie poważne pytanie. Po co mi, skoro mogę używać smartfona?
No powodów jest kilka i wszystkie są bardzo, bardzo ważne. Po pierwsze bezpieczeństwo. Wasz smartfon zostaje w kieszeni, nie musicie się martwić, że gdzieś tam wyleci, że zostanie uszkodzony, że temperatura go zabije i wszystkie te funkcje, które macie w smartfonie, tak naprawdę bez względu na to, czy macie nowszy motocykl, czy starszy, możecie sobie uruchomić na ekranach interfona. Po drugie wytrzymałość. Te RideSynki mają klasę odporności IP66. Są całkowicie pyłoszczelne, chronione przed strumieniami wody. No, nie straszne jest im tak naprawdę nic. To są urządzenia dedykowane do wykorzystywania właśnie w takich warunkach przyczepione na kierownicy. Ale po trzecie i chyba najważniejsze to jest użyteczność. Te ekrany są stworzone dla motocyklistów. Pozostają czytelne nawet w ostrym świetle, czego nie można powiedzieć o smartfonach. Nie przegrzewają się, mają zewnętrzne zasilanie. No i po prostu taki 7-calowy ekran dotykowy z Androidem Auto, z Apple CarPlay na pewno jest dużo bardziej wyraźny i wygodniejszy w obsłudze niż po prostu telefon. Ale jeszcze jeden duży plus jest taki, że tutaj mamy wersję Essential, ale mam jeszcze taką fajną, bajerancką wersję tego RideSynca 70 i moim zdaniem to jest w ogóle taki trochę game changer, jeśli chodzi o tego typu urządzenia. Bo wyobraźmy sobie, że masz troszkę starszy motocykl turystyczny. Nie musi być bardzo stary, niech to będzie Yamaha, nie wiem, Super Terrain 1200 i chcesz dodać jej bajerów znanych z takich nowoczesnych adventure'ów. Ten RideSync 70 poza tymi wszystkimi funkcjami, o których przed chwilą opowiedziałem, czyli dotykowym ekranem, wodo- i pyłoodpornością, Apple CarPlay i Android Auto, posiada jeszcze dwie kamery. Kamerę do przodu i kamerę do tyłu i bezpośrednio na urządzeniu możesz rejestrować wydarzenia, no jak w samochodowym wideo rejestratorze. One są podpięte kablami, zasilane są z centralki i te kamery dodają taką funkcję, że na RideSyncu możesz mieć także informacje o pojeździe w martwym polu. W tym momencie pewnie pojawi się wideo wizualizujące, jak to działa, bo interfon bardzo fajnie to zaprezentował, więc już jakby w niedrogim urządzeniu podnosisz znacząco swoje bezpieczeństwo, ale to nie jest koniec, bo zaraz tu się dogrzebie, bo są jeszcze do tego czujniki ciśnienia w oponach. Wystarczy je zsynchronizować z urządzeniem i też informacje na temat ciśnienia w oponach, jak w bardzo drogich, nowoczesnych motocyklach, będą wyświetlane na Twoim urządzeniu interfon. Podsumujmy więc kluczowe różnice w RideSyncach. Podstawowy model RideSynca, niedrogi, tak naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, że nawet dla osoby, które dojeżdżają do pracy na skuterze, mogą sobie skorzystać z takiego fajnego rozwiązania. I teraz model bardziej rozbudowany, czyli ten taki, szczerze mówiąc, najpopularniejszy. 7-calowy dotykowy ekran IPS, Android Auto, Apple CarPlay i w wersji Essential tak naprawdę bardzo, bardzo dużo funkcji. A jeśli chcesz dołożyć do tego kamery z przodu i z tyłu, informacje o martwym polu i czujniki opon, nie ma najmniejszego problemu, wystarczy kupić wersję nie Essential, czyli tą taką bardziej rozbudowaną. Wybór oczywiście należy do Ciebie. Na mnie robi wrażenie ten zwłaszcza dopakowany zestaw. Ja jednak jestem fanem trochę starszych motocykli, więc kiedy jeżdżę swoją furą, no to mi brakuje mimo wszystko tych właśnie takich fajnych rozwiązań, jak to, że miałbym informację o tym, czy jakiś pojazd jest w martwym polu, czy czujniki opon. Myślę, że to jest fajna opcja, ale przede wszystkim już nie musisz wydawać naprawdę harmonii pieniędzy na nawigację, która i tak będzie troszkę gorsza od map Google'a. Możesz kupić sobie taki dotykowy 7-calowy ekran interfona RideSync i po prostu korzystać z dobrodziejstw tego, co masz w telefonie. Mam nadzieję, że to wideo pokazało Ci, jak wygląda oferta interfona, jeśli chodzi o urządzenia RideSync. Koniecznie sprawdź je na sklepie Intermotors. No i co? Do zobaczenia, do następnego. Hej!